Witam wszystkich inwestorów, spekulantów, hazardzistów, studentów, ekonomistów na kanale Kryptononim w kolejnych kryptowiadomościach, czyli szybkich wiadomościach ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Więc jeżeli interesuje Cię taki content regularnych wiadomości co poniedziałki, środy i piątki, to zapraszam Cię do subskrypcji, a my lecimy. Mamy poniedziałek, u mnie jest 2 w nocy, czyli chwila przed tym, jak to będziecie oglądać. Przechodzimy już do rynku. Bybit, partnerem kanału Kryptononim, więc jeżeli poszukujesz alternatywnej giełdy lub po prostu chciałbyś odwdzięczyć się kanałowi Kryptononim, to zapraszam do rejestracji z linku, a my już lecimy do wiadomości. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłoś się do odpowiednich osób. No i Bitcoin trzyma tu się 65 000, troszeczkę nam odrabia straty, to za chwilę omówimy na wykresie. Na chwilę obecną to jest 65 136 dolarów, 0,3% na plusie w ostatnich 24 godzinach. W tym samym Ether robi prawie 0,5% i wynosi 3165 dolarów. Cały market praktycznie zero, wynosi 2 biliony 479,7 miliarda dolarów. Najlepiej sobie radzi w ostatnich 24 godzinach Core DAO 16% na plusie, później mamy Bonk prawie 11% na plusie, Floki Inu 8% na plusie, więc widzimy memcoiny tutaj sobie rządzą. Pulszczeń traci niecałe 10%, Pendlet 6,8%, no prawie 7% i Maker prawie 4% na minusie. No i jak spojrzymy sobie na wykres, to widzimy praktycznie idealnie cały czas w tym naszym klinie. Lekkie było wyjście chwilowe do 59 000, ale cały czas cały tutaj pattern działa na chwilę obecną. Zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości. Na chwilę obecną idziemy w kierunku tutaj 67 000. Jesteśmy po halvingu, to za chwileczkę w analizie przyjdziemy. Zobaczmy, co się dzieje jeszcze na świecie. Złoto blisko ATH, jesteśmy na poziomie 2384 dolary. Złotówka tu się umacnia, no chwilowa panika była, ludzie pouciekali z aktywów, co mądrzejsi poskupowali, no i teraz wracamy 4,03, no bardziej w kierunku 4,04. Z ważnych rzeczy, no to może właśnie Ether do Bitcoina, który tutaj jest na dość niskich stosunkach. Jeżeli byśmy mieli rozgrywać wejście ETF-u, no to ja bym chętnie tutaj zwracał na to, w szczególności kiedy kupujecie, moi drodzy, za Bitcoinem. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie jakieś aktywa za jakieś aktywa, to patrzcie na rynki za takie, jakie kupujecie. Czyli nie, jeżeli kupujecie, nie wiem, właśnie Ether za Bitcoina, to nie patrzycie na wykres Ether do USDT, nie? Bo potem można się pomylić troszeczkę. Miało tutaj, tu niby rośnie, a na naszym portfelu to wygląda inaczej. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałem przekazać. Prosiliście także, abym nagrać filmik, krótki kryptoporadnik na temat właśnie przesyłania bitcoinów, scalania i jakie to konsekwencje niesie, na przykład właśnie kiedy będą wyższe opłaty transakcyjne, no to niestety nie miałem czasu w tym weekend, żeby to nagrać, a mamy ciekawszy, no ważniejszy temat do omówienia, a mianowicie temat właśnie tych rzeczy, co tutaj się dzieje, no bo dla mnie to już jest troszeczkę za grubo i warto tą sprawę naświetlić, przynajmniej nagram film, co ja o tym myślę i jak to widzę, w szczególności, że ja jestem w projekcie Rafała od samego początku. Znaczy, no wyrzuciłem go w okolicach $2, ale mniejsza z tym chciałbym tutaj Wam przedstawić swoje stanowisko. No i dobra, lecimy sobie już do kalendarza. W kalendarzu w nowym tygodniu 23 kwietnia z ważniejszych rzeczy to sprzedaż detaliczna w Polsce. No bo w Polsce jest, dlatego z ważniejszych. Mamy wskaźniki PMI w Stanach Zjednoczonych, ale z takich dopiero ważniejszych w tygodniu no będzie PKB Stanów Zjednoczonych w czwartek i zaklarowani wstępni bezrobotni. Piątek decyzja w sprawie stóp procentowych Japonii. Pierwszy raz od dawna Japonia na poziomie powyżej 0 stóp procentowych. Jakie konsekwencje to niesie, to zachęcam do obejrzenia filmu pana Mościckiego, który bardzo fajnie opowiada.
Z takich ciekawszych rzeczy, co bym jeszcze chciał tutaj powiedzieć, że no mimo te dane, jakie tutaj płyną z tych gospodarek, często właśnie wyniki dobre, rynek reaguje na tym źle, w odwrotny sposób niż powinien. No wynika chociażby to z tego, że te wyniki często są zakłamane. Rynek pracy na przykład pokazuje, że mamy dużo stanowisk, no ale tych stanowisk wiele jest na przykład widmo, albo chociażby takich, gdzie jest na przykład 1/8 etapu, tu 1/4, nie jest to miarodajne, albo są jakieś bardzo wysokie wymagania, albo właśnie stanowisk niskiej jakości. No i to jest tylko przykład a propos rynku pracy, można to mnożyć co do CPI właśnie, więc dużo manipulacji danymi i to wszystko może spowodować, że w pewnym momencie Fed i inne rzeczy, no dlatego chociażby Fed jeszcze nie tnie stóp procentowych, nie? Bo gdyby patrzeć na te dane, no to kurczę, no to dlaczego jeszcze nie ciąć, nie? No to można by było, przecież ta gospodarka jest niezniszczalna, to najlepiej jeszcze podnosić do góry, nie? Jeżeli takie dobre dane. No a jednak jest inaczej. Dobra, mniejsze już z tym grędzeniem, lecimy sobie do wiadomości. Co prawda dużo ich nie ma, ale jest kilka ciekawostek. Właśnie protokół Runes zatyka nam Bitcoina. A o co chodzi? Chodzi o podobną sytuację, jak było z BRC20. Powstaje nowy standard na sieci Bitcoina, Ordinals, Taproot i to wszystko umożliwiło. Co do halvingu, to za chwileczkę też przyjdziemy sobie w analizie technicznej. Protokół Runes umożliwia tworzenie memcoinów na blockchainie Bitcoina, ale nie tylko, to umożliwia nam sporo więcej. To wszystko powoduje, że siecią przyciąża, ale mniejsze z tym, że się przyciąża. Jak doskonale wiecie, ja bardzo wcześnie Was poinformowałem o tokenach BRC20. Sam dopiero wszedłem w nie większym kapitałem, no jakim większym, nie wiem, 1000-2000 dolców, nie większym, ale jakimś tam w ogóle, że coś z niego można zrobić. Dopiero przy drugim filmie, jak o tym powiedziałem, i bardzo żałowałem, dlatego może teraz zainteresujemy się tym protokołem szybciej i zobaczmy, czy na tym będzie można zarobić. Jak sobie zerkniemy, no czym jest, no to już warto, odsyłam Was do całego tutaj dokumentacji. Tutaj na przykład macie ekosystem właśnie, więc jeżeli jakieś projekty chcecie przebadać, no to możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, co tutaj się z tym dzieje. Czym to się różni od BRC20, to tutaj też jest taka bardzo fajna tabelka. Ja już tego nie będę czytał, jeżeli ktoś chce, to może sobie zatrzymać i to wszystko przeczytać. To jest artykuł przetłumaczony z CoinGecko, dość obszerny, dość fajnie tutaj mamy to wytłumaczone. W każdym razie na pewno warto się zainteresować, powybijać sobie jakieś tokeny. No ja powybijałem, jak sobie przejdziemy na Ordiscan, tutaj mamy właśnie, już doszła nam rubryczka, oprócz BRC20, ja wybiłem na przykład SATS, które nie kosztowały nic i teraz są top 2, jestem bardzo zadowolony. Z tego 1000 dolców zrobiło się kilka, nawet kilkanaście w niektórych przypadkach, więc bardzo fajnie. Mimo że wszedłem bardzo późno, no nie wiem, wszedłem 3 miesiące po tym, jak pierwszy raz poinformowałem Was w filmiku, że coś takiego zatyka nam sieć, więc warto teraz szybciej troszeczkę na to zareagować. No i mamy tutaj te runy, jeszcze nie usiadłem do tematu, no bije je się tak samo jak BRC20, z tego co widzę, wchodzimy, mintujemy, tylko trzeba by było właśnie zweryfikować, no tutaj jest oczywiście potrzebna nowa aplikacja, jeszcze tego nie stworzyłem, więc chciałbym to cofnąć, bo to jest bardzo naprawdę ciężki wybór, żeby trafić, tak samo jak w Ordinals, no to by dość prosto, nie? Sam odpowiadały za tworzenie, jednak sam tutaj, jak widzicie, to mamy jakieś no nie wiemy, co tutaj się dzieje, dziki zachód, więc muszę tu odsiać to. Ja najczęściej wybierałem BRC, to chociażby po tym, po liczbie transakcji, tak? Bo jeżeli była duża liczba transakcji, to znaczy, że było dużo zainteresowanie, no i to mogło powodować, że w przyszłości te tokeny będą miały jakąkolwiek wartość. No i w taki sposób właśnie wybrałem chociażby SATS, wybrałem Banks, które mam do dzisiaj, wybrałem tam chyba jeszcze Doji i takie jakieś różne po liczby transakcji. No bo w takim przypadku tak naprawdę nie wiemy, co wybrać, bo tutaj nie ma ani żadnych na chwilę obecną protokołów takich popartych, które by miały swoje właśnie te tokeny.
widzę, że dużo zaczyna się właśnie takich protokołów, które zbierają, jakieś launch poole robią, że będą tam produkować coś, więc na pewno tym tematem warto się zainteresować. Polecam stronę ordiscan.com, to tu macie właśnie chociażby macie też taki jak w Mempool Space, tylko widzicie w bloku, jakie są właśnie NFT i inne rzeczy stworzone, ładowane na sieci Bitcoina. Tak patrząc na ten rozwój sieci Bitcoina, zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę Bitcoin troszeczkę nie wyprze nam Ethereum i czy oprócz, nie wiem, powiedzmy Solany, kilku stablecoinów, w przyszłości wiele coinów, wiele sieci będzie bez sensu. Boję się tylko, że zatka nam to wszystko sieć Bitcoina, no ale myślę, że będzie to przekierowywane na jakieś lightingi albo jakieś robione, wpinane w warstwę zerowe, nie wiem. Świat sobie poradzi. W każdym razie na pewno warto się zainteresować tym tematem, a my już lecimy sobie dalej. Chciałem tu na samym początku. Przechodzimy sobie do halvingu. Halving sobie oczywiście był, na bloku oczywiście 840 000. Za chwileczkę sobie zobaczymy, jak to wygląda na blokach. Jednak cena leciutko poszła do góry, a odnotowało ciekawe tutaj wpływy od BlackRocka, bo największe wpływy od 69 dni. Nie mamy w tym artykule akurat ile. Za chwileczkę sobie zobaczymy, ile tych bitcoinów mamy już uwięzionych we wszystkich ETF-ach na świecie. Ważną rzecz też było, że w tym bloku, który odpowiadał za halving, były największe opłaty ze wszystkich opłat na sieci Bitcoina, więc to jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. Za chwilę zobaczymy sobie na analizie, jak to wygląda dokładnie. A tymczasem przechodzimy sobie do portugalskiej firmy naftowej, która poinformowała o znalezieniu nowych złóż ropy naftowej na wybrzeżu nambijskim, więc często nas straszono, w szczególności już chyba tam 20 lat temu, że ropy to tam jest do 2020 roku i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę tylko, że po pierwsze strach jest tak jakby motorem. Władza bardzo lubi, jak obywatel nie czuje się za bardzo wolny i czuje sporo stresu, żeby tam za dużo sobie nie fikał. Więc to jesteśmy pod tym względem bardzo często atakowani takimi akcjami właśnie, że się kończą nam surowce, że zaraz nam się coś stanie i tak dalej, i tak dalej. A kryzysy tak naprawdę od strony inwestycyjnej, jak wiecie, to są czymś bardzo dobrym i w takich sytuacjach można się wzbogacić, a nie zbiednieć. Trzeba zawsze się tak ustawiać, żeby nieważne co się działo, żeby nasze łodzie zawsze płynęły z wiatrem. W każdym razie wracając do tego, my jako ludzkość zadrapaliśmy trochę tylko powierzchni, więc myślę, że jeszcze sporo niespodzianek jest, omijając nawet to, że możemy syntezować dużo rzeczy, możemy z kosmosu w przyszłości zabierać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przechodzimy sobie do kolejnej wiadomości, do projektu Z Casino, które zrobiło sobie rug pula na kwotę 32 milionów. Sporo podobno influencerów promowało ten token, w sensie ten projekt. Nie wiem, czy oni sami do mnie nie napisali i nie wiem, czy nawet nie chcieli robić przelewów, a ja ich odrzuciłem z powodu tego, że w Polsce reklamowanie takich rzeczy właśnie, mimo że to jest na blockchainie, jest niezgodne z prawem. Jak dobrze a może podobny projekt do nich, nie wiem. Coś takiego, wiem, była taka sytuacja. Więc uważajcie, moi drodzy, co reklamujecie i uważajcie, na kogo patrzycie. Ja, jak widzicie, na swoim tutaj kanale staram się mieć tylko najbardziej zweryfikowanych użytkowników. Przypominam, że teraz patronem kanału jest Bybit, więc dość duża giełda, zachęcam do rejestracji z linku. No i patronem Kryptononim jest patronem książki od leniwców Rafała i to jest bardzo fajna książka na początek, aby zapoznać się, jak działa świat kryptowalut, także polecam. Macie link tutaj, możecie wejść przez główną stronę, a jak nie to na crypto-anonim.pl macie wszystkie odnośniki. A tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Złoto, które rok temu zniknęło, a dokładnie zobaczmy, ile tego złota było. 400 kg w złocie oraz 1,9 miliona dolarów zostało okradzione na linii, na lotnisku. Po prostu
sytuacja była taka, że podeszły sobie gości, pokazali jakiś tam podrobiony dokument i o wydanie właśnie tego ładunku i sobie przyjęli. Nikt tego nie sprawdził, więc no... Wiecie, takie dziwne sytuacje, ale się zdarzają, mimo że żyjemy w takim świecie, gdzie możemy, nie wiem, chociażby jakieś czytniki NFC, nie, jakieś, no nie wiem, to złoto nawet jak chyba jakieś słabe zabezpieczenie miało, także nie podrzucili nigdzie tam jakichś GPS-ów, chociaż pewnie jak ktoś takie coś odwalił, no to wiedział, żeby szybko zagłuszyć ten sygnał, ale mniejsze z tym. Wracając do tego, wiadomo było, że musiał ktoś to ukraść, kto miał informację o tym przewozie, a 9 osób było podejrzanych w tym wszystkim, no i w końcu wpadły te osoby, no doszli do tego, że oni to ukradli, w szczególności, że jeszcze tutaj widać, że znaleźli przy nim jakieś tam resztki złota, więc słabo to zrobili. Pod tym względem, że no jak już zwinęli, to przez 10 lat co najmniej powinni tego złota nie dotykać. Jednak w sumie dobrze zrobili, nie? Bo przez to ktoś nie stracił olbrzymiego majątku, zostali złapani, ale dużo tego złota się chyba rozpłynęło z tego, co tutaj czytam. Bardzo mało zostało odzyskane, więc teraz będą musieli za to odpowiadać. Śmieszna historia. No żyjemy w takich czasach, że naprawdę jak nie wiem, idziesz do sklepu kupić energetyka, to często cię 3 razy bardziej sprawdzą, niż jak masz wydać 400 kg złota. To jest niesamowite. A przechodzimy sobie do Artura Hayesa, który to jest współzałożyciel i dyrektor generalny BitMEX, zwany kiedyś szulernią. Jednak on mówi, że Bitcoin nie zatrzyma się na 100 000, że będzie leciał dalej. No i oczywiście chodzi o inflację, waluty fiducjarne i standardową śpiewkę. Oczywiście, że się nie zatrzyma, jednak kiedy, tego nie wiemy. A za to inny wujek mówi, że prawdziwe FOMO na Bitcoinie dopiero się zacznie, że to co widzimy to jest nic. No i w sumie możemy to poprzeć, że faktycznie takich typowych inwestorów z ulicy jest mało, że ci wszyscy, co tutaj my jesteśmy na kanałach, to jest bardzo mało osób takich nowych. Ja przynajmniej widzę mało osób nowych. Jest oczywiście ruch coraz większy, sporo większy niż na przykład rok temu, jednak bardzo jest dużo ludzi, którzy na przykład dopiero powróciło do rynku z poprzednich host i tak dalej. Takiego świeżego narybku nie ma, ja to obserwuję, ale mogę być w bańce, mogę źle to widzieć, więc dajcie znać, co wy widzicie. Chociaż z drugiej strony, jak jeżdżę i się leczę, no to wszyscy tam pielęgniarki załadowane w krypto. Niestety moja lekarka załadowana w shitcoiny, a nie w bitcoina, bo oczywiście pewnie pokuszona na to, że na bitcoinie można mało zarobić, no i tym samym jest pod wodą, czy tam ledwo dochodzi do zera. Nie podoba mi się to, więc mam nadzieję, że to ogląda i będzie chociaż troszeczkę wyciągała dla siebie dobrych wniosków i wszystkim wam życzę, moi drodzy, chciwość to jest pierwszy twój wróg do tego, żebyś nie zarobił. I ja często, jak sobie myślę, czy na przykład wrzucić sobie jakiś większy kapitał w Alta, no bo przecież tu na pewno on tyle urośnie, to się chwytam za głowę i mówię, lepiej wrzuć to na przykład w Ether pod ETF i zrób z tego 1-2x więcej, w sensie 1x więcej, tak, nie 1 razy, czyli 2 razy więcej niż nie wiadomo co. I w sumie cały majątek tak zbudowałem. No co prawda te pierwsze wzrosty nie mogę powiedzieć, że były słabe, typu kiedy Ether od $100 urósł do $5000 i akurat ja się załapałem sporym, no nie małym kapitałem na to. Jednak zawsze próbowałem, jak zrozumiałem, jak budować stabilny majątek, to zrozumiałem to, że jedną transakcją milionerem nie zostaniesz i także przez 1, 2, 5 lat nie zostanie. Znaczy możesz spokojnie przez 5 lat zostać, tak, ale bardziej mi chodzi o takim, tak naprawdę milion złotych to jest nic, nie? Takim, żeby mieć stabilną wolność finansową, to trzeba regularnie, powtarzalnie robić dobre transakcje,
no, a nie takie, że wiecie, bierzecie lewar razy 10 nawet, wstawiacie 10 tysięcy na dźwigni i sobie wyciągniecie raz z tego na przykład 50 tysięcy, a innym razem was wykosi, bo ja uważam, że inwestowanie powinno właśnie być takie nudne, i dla mnie już jest, nie? Już dość często jest takie, że bardzo mało emocji daje, a właśnie kiedy czuję, o tutaj fajnie, będzie fajnie, no to wtedy wolę się przestać tą emocją, bo właśnie przez tą emocją przespać i do drugi dzień podjąć jakieś decyzje, no bo wtedy zazwyczaj są stratne. I ta chciwość, moi drodzy, jeżeli czujecie właśnie, kiedy już odpalacie wykres i patrzycie do tyłu, ile byście zarobili na tym, to przemyślcie na pewno, czy dobrze robicie, bo chciwość jest wrogiem zysków. Dobra, bo się rozgaduję, zaraz nikt tego nie będzie oglądał, a Tether na blockchainie TON został tutaj aktywowany, no jest integrowany cały czas, 1,7 miliona aktywnych adresów mamy już na sieci TON, no i przez to, że Telegram przechodzi na płatności, na TON za reklamę, zwiększa tym samym użyteczność, więc to wszystko pokazuje, że idzie w dobrym kierunku. Sama sieć wystartowała z dość wysokiego poziomu, więc wielu osobom, tak samo właśnie jak przed chwilą mówiłem na temat shitcoinów, mogło pomyśleć sobie, po co inwestować w coś, co już tam kosztuje 2 dolce, ma market około 7 miliardów, pamiętam, czy tam 5 miliardów, kiedy sobie wziąć wtedy można, nie wiem, jakiegoś tam sandboxa, który ma miliard i on pomnoży się powiedzmy do 20, to zrobi razy 20, a tutaj jak się stanie taki ton pójdzie razy, będzie miał 20, no to zrobi tylko razy 4. No ale właśnie inwestowaniu chodzi to, żeby produkt działał, żeby on zarabiał, żebyśmy wiedzieli, po co kupujemy ten produkt, a nie po to, żeby zarobić na nim. Nie, musimy wiedzieć, dlaczego mamy za nim zarobić, tak? Jeżeli wiemy, że projekt działa, że z Telegrama korzystasz ty, twoi koledzy korzystają, że z tych aplikacji wszyscy korzystamy, że te fee, czyli opłaty transakcyjne płyną, że to się rozwija, to takie projekty lubię kupować, tak? Korzystam z Bitcoina, korzystam z Ethereum, więc to jest moja główna pozycja. Korzystam z Telegrama, to także jest moja. Nie korzystam z Cardano, bo za bardzo nie wiem, do czego miałbym używać to Cardano. Dlatego mam stosunkowo mało, ale tylko dlatego mam to Cardano, że wiem, że ta społeczność Cardano powoduje takie duże wystrzały. No i może kiedyś te Cardano stanie się Ethereum killerem. Dobra, tyle z wykładu. Przechodzimy sobie już dalej do halvingu właśnie, którym w bloku 2840 nastąpił czwarty halving, przepołowienie nagrody, czyli następna nagroda, już teraz bloki, które lecą, protokół generuje nagrodę w wysokości 125 kontra 6,25 z poprzednich, czyli zmniejszyło się o połowę. I to zazwyczaj po około jakichś kilku miesięcy powodowało spore wzrosty. Wiele osób mówi, że halving ma bardziej psychologiczne znaczenie. Nie zgadzam się z tym. Pokazuję to na filmie, czy halvingi nie mają znaczenia, czy coś w tym stylu. Poszukaj sobie na moim kanale. Jest tam dokładnie wyliczony, dlaczego każdy halving to jest ogromne obcięcie podaży. No chociaż prostymi słowami to tak samo jak $100 z 2010 roku nie jest równe $100 dzisiaj. Tak samo $50 z 2010, przepraszam, 50 bitcoinów z 2010 roku nie jest równe dzisiejszym $50. I tylko, że w jedną stronę dolar traci, a bitcoin zyskuje i tym samym halvingi cały czas mają ogromne znaczenie, ponieważ tak dużo bitcoin zyskał i dolarowo halvingi obcinają coraz więcej podaży pod względem dolarów, a to ilość wchodzących dolarów do sieci powoduje właśnie wyceny, więc uważam, że halvingi cały czas mają ogromne znaczenie i prędzej czy później po kilku miesiącach spowodują szok podażowy. No i w tym właśnie bloku było 2,4 miliona w opłatach transakcyjnych. Przechodzimy sobie płynnie do analizy i odszukajmy sobie ten blok 800, gdzie on będzie? Jeszcze 100 bloków, 30... O, mamy piękny, złoty blok, zobaczcie, 200 satoshi za byte. Jak sobie za niego klikniemy, via BTC wykopało, na pewno jest zadowolony z tego powodu. Opłaty transakcyjne, 2,4 miliona, moi drodzy, w samych opłatach transakcyjnych.
I to co? To ludzie wrzucali sobie tak for fun. Opłata 5000, 2000, 8000. Czy to po prostu ktoś się pomylił i w jednej wrzucił więcej. Jak sobie na to patrzycie, to te bloki, ja myślałem wcześniej, że to są właśnie wielkość, ile jest bitcoinów w danym bloku, a tak naprawdę te kwadraciki to jest ilość opłaty, a nie ile jest bitcoinów, więc tak trochę może zmylić. 37 bitcoinów, nie? Tu powinno być kropka, tak? Czy przecinek, no nie wiem, to w zależności czy to Stany, czy my inaczej zaznaczamy, jeżeli przecinek, no to tak, no 37 bitcoinów, więc grubo, nie? A blok wcześniej miał 60, tak, 66 tysięcy, a blok później miał 260. No tak czy siak, no dużo, patrzcie jakie tu było opłaty, 533 1400, no nie wiem co oni tutaj mintowali, tu też jest milion, nie? O kurczę, jakie tu były opłaty, to coś się działo, pewnie wszyscy mintowali jakieś z powodu halvingu, jakieś nie wiem, jakieś tokeny, które miały być wybite właśnie w tym bloku pewnie halvingowym, żeby miały jakąś wartość w przyszłości. No nie wiem, tak podejrzewam, no bo zobaczcie po tym bloku jak szybko spadły te opłaty, a do tego były ogromne, nie? Więc ciekawe dlaczego tak, no bardzo dużo, 37 bitcoinów w samych opłatach, tu mamy 24, 29, no ciekawe. A zobaczmy sobie jak teraz wyglądają opłaty, 80, więc wiemy co jest przyczyną teraz tych opłat, protokół RUN, więc warto go obserwować. 601 exahaszy, mamy hash rate sieci, 2,5 miliarda to przetransferowane przez sieć Bitcoina w ostatnich 24 godzinach, 3,6 prawie miliarda przez Bitcoina. 1 013 000 Bitcoinów mamy na ETF-ach, no i tu tak 306 tysięcy mamy w Grayscale'u, 273 tysiące w BlackRocku i 152 tysiące w Fidelity, więc cały czas tutaj jest ta walka około miliona, nie możemy przebić 1 039 chyba tysięcy, to było najwięcej w ETF-ach, zobaczymy jak to pójdzie na dniach. Na Ethereum, zobaczcie moi drodzy, to 6 GUI, więc zaraz muszę zobaczyć czy nie ma czegoś do jakiegoś swapa albo odebrania, bo naprawdę jest to bardzo mała opłata na Ethereum, dawno nie widziałem. Tym samym dochodzi 1686 Etherów, no bo się nie wypalają. Tym samym także jest więzione sporo Etherów w kontrakcie stakingowym, 31,7 miliona Etherów, co odpowiada 26,5% total supply, 6,6 tysiąca wpływa nam bitcoinów na giełdy i 24 tysiące w stabilnych walutach. No, wolumeny na futuresach słabiutko, no mało, niedziela, nie? 107 miliardów, wolumeny na otwarte inwestycje także nam spadają na 28, no i bardzo dobrze, rynek się chłodzi, likwidacji za dużo nie ma, tutaj longach 66, w shortach wykasowane 37 milionów, chciwość 72 i to jest chciwość, według drugiego to jest 53 i bardziej w stronę neutral, alt season 41, czyli bardziej bitcoin season, no i CBB indeks się nam trochę chłodzi, 69, jest to bardzo fajne, tutaj widzimy już jakąś taką konkretny zjazd, bardzo mi się to podoba, indykatory się troszeczkę pochłodziły, token unlock możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, na koniec jakieś poziomy, tutaj jakoś nie widać większych ścian, przy 62 może jakaś tam zakupowa, dość płasko, więc na chwilę obecną ja jestem zadowolony z Bitcoina, na wykresie też to dobrze wygląda, przypomnę, że jeżeli chcecie wesprzeć kanał Kryptoanonim, to zachęcam do zarejestrowania na Bybicie, a jeżeli poszukujecie książki do zakupu, to także można sobie wejść na leniwcowaty.pl, tam jest teraz chyba jeszcze przedsprzedażowa zniżka, niedługo będzie link jakiś kanałowy, to tam też powinna zostać jakaś mała zniżka dla widzów kryptoanonimów. Tym samym, że właśnie kanał jest patronem książki. No i to tyle. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę. Słyszymy się w środę. No i nagram ten filmik na temat Big Short Bitsa i Rafała Zaorskiego, bo
Szanowałem go, bardzo dużo nauczyłem się od Rafała, ale uważam, że troszeczkę słabo to wygląda, co tam się dzieje u niego. Bardziej to wygląda jak problemy z nałogiem, no ale mniejsze z tym, nie będę się w to mieszał, tylko powiem, co ja widzę z faktów. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, hej!